Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Mateusz Morawiecki zapomniał aplikować o finansowanie pomocy uchodźcom. Papież Franciszek najwyraźniej ma coś z głową. Polski episkopat daje radę. Ziobro zabroni krytykować Kościół. Marine Le Pen wypiera się Putina. Rosyjska propaganda wystrzeliła w kosmos. Idioci w Berlinie i Belgradzie. Jak widzicie, jest o czym mówić. Niedziela 17 kwietnia, zdrowych świąt. Bez przejadania się, bez kłótni o politykę, bez ponurych myśli Wam życzę. A teraz zapraszam na WTS, czyli w telegraficznym skrócie. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku mamy sporo niezadowolonych, ale co poradzić, takie czasy. Niezadowolony jest na przykład premier Mateusz Morawiecki, który skarży się publicznie, że Polska nie otrzymała jeszcze żadnego dodatkowego finansowania z Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Szef rządu, taka głupia sprawa, zapomniał chyba o te środki, których nie dostał, po prostu do Unii zawnioskować. Your department's just you, right? Yes, Jim, but I am not easy to manage. Jak podkreśla Artur Nowak-Far z Instytutu Prawa SGH i były wiceminister spraw zagranicznych, gdyby rząd chciał dostać pieniądze z Unii, to by je dostawał, ale trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie. O pieniądze unijne trzeba zabiegać, a rząd zachowuje się tak, jakby to Komisja Europejska miała zabiegać o to, by Polska dostała pieniądze. Przykładem dla premiera może być postawa polskich samorządów czy organizacji pozarządowych, które o unijne środki występują, a te płyną do nich szerokim strumieniem. W ramach pakietu Funduszy Spójności zwiększono program, który umożliwia uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Mało tego, 6 kwietnia Ursula von der Leyen zadeklarowała w Parlamencie Europejskim przekazanie prawie 3,5 miliarda euro krajom, które przyjęły uchodźców. Polski rząd, nie wiedzieć jednak czemu o te środki do Unii oficjalnie nie wystąpił. To wygląda trochę tak, jakby premier Morawiecki chciał wygrać w grze, tylko zapomniał wziąć w niej udział. A że premier lubi gierki, no to wszyscy wiemy nie od dziś. Trzeba jednak przyznać, że palmę pierwszeństwa, i to nie tylko ze względów wielkanocnych, w co najmniej dziwnym zachowaniu względem wojny na Ukrainie dzierży niepodzielnie papież Franciszek. Co? Wymyślił bowiem, że podczas wielkopiątkowej drogi krzyżowej rzeczony krzyż nieść będą wspólnie Ukrainka z Rosjanką, co ma niby symbolizować pojednanie między tymi narodami. No, według mnie to raczej ma oddźwięk inny od zamierzonego i można odczytać to jako zrównanie cierpienia Ukraińców z cierpieniem Rosjan. Z tym, że Ukraińcy zostają pozbawiani swoich rodzin i bliskich, a Rosjanie Coca-Coli. Przeciw inicjatywie zaprotestowali ambasador Ukrainy przy Watykanie i arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Na głowie kościoła katolickiego wydaje się to jednak nie robić wrażenia i droga krzyżowa jak zaplanowano, tak się odbyła. Bliski współpracownik papieża, jezuita Antonio Spadaro, wyjaśnił, że Franciszek nie jest politykiem. Naprawdę nie sądziłem, że do tego, aby zauważyć, że taki symbol jest dalece niestosowny, a na pewno przedwczesny, to trzeba być politykiem albo dyplomatą. Ja, głupi, jako Polak katolik, to sądziłem, że przed etapem pojednania musi nastąpić jednak wyznanie win i żal za grzechy. Rosja jest daleka od takich gestów, co zdaje się jednak nie przeszkadzać Stolicy Apostolskiej. A mówiąc krótko, to co wyprawia Franciszek jest nie do zniesienia. Jest żenujące, skandaliczne i niechrześcijańskie. Jeśli chcecie zrozumieć dokładnie dlaczego, to polecam na przykład doskonały tekst na ten temat Tomasza Terlikowskiego w Onecie. Symboliczne wymuszanie przebaczenia. Swoją drogą, gdyby mi ktoś kilka lat temu powiedział, że będę zachwalał i polecał Tomasza Terlikowskiego, to bym jednak nie uwierzył. A jednak. Teraz chwila oddechu na coś, co może ukroić nieco niepokój, który nam towarzyszy w ostatnim czasie. Już w sobotę, 23 kwietnia, będziemy obchodzić Światowy Dzień Książki. I z tej właśnie okazji chciałbym ułatwić Wam nadrobienie zaległości literackich. Otóż wraz z aplikacją BookBeat przygotowaliśmy dla Was ofertę specjalną. Z kodem WTS nowi użytkownicy otrzymają 30 dni darmowego i nieograniczonego dostępu do aplikacji BookBeat, w której znajdziecie tysiące audiobooków oraz e-booków. Ja już z BookBeat korzystam i w tej chwili słucham książki Brak tchu George'a Orwella, która jest niestety zaskakująco aktualna. Tak więc wystarczy, że klikniecie w link, który znajdziecie w opisie odcinka i możecie słuchać najlepszych książek do woli.
Po chwili oddechu przy książkach wracamy do spraw bieżących, a tu żarty się skończyły. Postawa papieża Franciszka spotkała się także z krytyką polskich hierarchów. Dude, what is the deal? Wiemy doskonale, że polski Kościół katolicki, a Kościół katolicki ogółem to dwie odrębne instytucje. Niby to jedna organizacja, ale zdają się być odrębnymi bytami. Tym razem z powodu postawy Franciszka wobec wojny na Ukrainie polscy biskupi wykonali woltę stulecia. Ustami przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gondeckiego pouczyli papieża Franciszka w kwestii toczącej się wojny. Może to i dobrze, że polscy biskupi poinformowali papieża o tym, co się dzieje w Ukrainie, bo on, siedząc w złoconej stolicy Piotrowej, może nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje naprawdę. Jawnie wbrew watykańskiej dyplomacji polski Kościół już drugiego dnia wojny mówił o barbarzyńskiej decyzji prezydenta Rosji i potępił ten kraj za agresję na Ukrainę. Gdyby mi ktoś kilka miesięcy temu powiedział, że będę krytykował papieża Franciszka i jednocześnie chwalił polski episkopat, to bym nie uwierzył. A jednak, proszę bardzo, już drugi raz takie zdziwienie w dzisiejszym WTS-ie. My tu sobie dworujemy z niesnasek kościelnych, a już niedługo można będzie w Polsce pójść za to do Paki. What kind of place is this? Nasz ulubiony minister Zbigniew Ziobro szykuje nam bowiem nowelizację kodeksu karnego. Zaprezentowany niedawno przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła projekt zmian zakłada, że, jak to nazwano, wyszydzanie Kościoła, jego dogmatów czy obrzędów będzie przestępstwem podlegającym karze do 2 lat pozbawienia wolności. Skończą się więc memy z papieżem, żarty z wciętych biskupów czy stories na Instagramie Make Life Harder. Skończy się rumakowanie. Nie ma żartów z Kościoła. Pan Zbyszek się wkurzył i tyle. Okrutnik, no, po prostu. Solidarna Polska żali się, że trzeba coś z tym zrobić, bo według raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce doszło w 2019 roku do 64 przypadków naruszenia prawa do wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Tak tylko tu wspomnę, że według danych policji w Polsce w 2020 roku dokonano 656 zabójstw, ponad 5200 rozbojów, wymuszeń i kradzieży rozbójniczych i skradziono prawie 7000 aut, między innymi moje, niestety. No, ale są ważniejsze sprawy dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Zbyszek, jak to pan Zbyszek, nie za bardzo lubi brać odpowiedzialność za własne wymysły i paranoje, więc postanowiono, że ostatecznie projekt zmian zostanie wniesiony przez grupę posłów, co oznacza, że nie będzie podlegał żadnym uzgodnieniom międzyresortowym ani konsultacjom społecznym. Nikt się z narodem konsultować nie będzie. Kropka. Amen właściwie. Wracamy na arenę międzynarodową, a tam trwa wyścig do fotela prezydenta Francji. Walka pomiędzy obecnie urzędującym Emmanuelem Macronem a skrajnie prawicową Marine Le Pen. 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych mogliśmy poczuć przedsmak proobywatelskiej i wolnościowej polityki pretendentki do francuskiej prezydentury. Wraz z zamiłowaniem do Kremla i jego gospodarza Marine umiłowała sobie chyba także podejście do nieprzychylnych jej poglądów. Podczas konferencji jedna z kobiet na widowni podniosła zdjęcie Le Pen z Władimirem Putinem, no i to wystarczyło, aby ochrona brutalnie powaliła kobietę na ziemię i dosłownie wywlekła z sali. Marine Le Pen bardzo nie chce, aby przypominano jej bliskie związki z Moskwą, choć te związki widać na pierwszy rzut oka. Pieniądze na kampanię wyborczą pożyczyła z rosyjskiego banku, a w 2017 roku spotkała się z Putinem, wymieniając serdeczności i składając rzewne deklaracje, że jeśli wygra wybory, to zniesie unijne sankcje na Rosję. Poza tym, po aneksji przez Rosję Krymu, partia Le Pen oficjalnie poparła tę napaść. Warto tu jeszcze przypomnieć sprawę wycofania przez Le Pen ponad 1 miliona ulotek wyborczych, to było w tym roku, na których widnieje z prezydentem Rosji. Pięknie, mówiliśmy zresztą o tym w WTS-ie. Mimo zaciętej walki o prezydencki fotel pomiędzy dwoma kandydatami, w kwestii wojny w Ukrainie są zgodni. Macronią, jak się patrzy. What? W ukraińskich mediach i na ulicach coraz częściej używa się tego właśnie słowa makronić.
Oznacza to słowo sytuację, w której tworzy się wrażenie, że coś mocno przeżywamy, a tak naprawdę nie robimy nic, co mogłoby rozwiązać dany problem. Tak więc słowo makronić moglibyśmy nawet z powodzeniem zaadaptować u siebie. Makroni przecież od zarania dziejów także cała polska klasa polityczna. Poza oczywiście Antonim Macierewiczem. Żartowałem. Wiem, suchar, sorry. Rosja kontynuuje pranie mózgów swoim obywatelom i buduje w mediach alternatywną rzeczywistość. Ostatnio kremlowskim propagandystom w gardle stanęło spektakularne zatopienie przez ukraińskie rakiety flagowego okrętu rosyjskiej floty o jakże symbolicznej nazwie Moskwa. Propaganda wije się od tej pory, próbując wytłumaczyć obywatelom, że okręt zatonął przez pożar i sztorm, a nie przez rakiety. Z drugiej strony jednak ci sami komentatorzy reżimowych mediów wskazują, że zatopienie rosyjskiego okrętu przez Ukraińców to powód do wojny, bo ich zdaniem teraz wojny nie ma, toczy się jedynie operacja specjalna. Władimir Putin chce chyba uruchomić drugą operację specjalną, skoro już o tym mówimy. Z okazji 61. rocznicy pierwszego historycznego lotu Jurija Gagarina w kosmos odwiedził najnowszy port kosmiczny w Rosji i zapowiedział tam wznowienie programu księżycowego sprzed dziesięcioleci. Jak i wielu komentatorów mam przeczucie graniczące z pewnością, że z tym nowym programem kosmicznym to może być spory problem. Ogłoszone z pompą 3 loty księżycowe są w fazie planowania już kilkadziesiąt lat. Statek kosmiczny, który miałby wynieść personel i sprzęt w księżycowe przestworza, jest w fazie opracowania już od ponad 2 dekad i końca nie widać. Dodatkowo ostatnio współpracę z rosyjską agencją kosmiczną Roskosmos zerwała Europejska Agencja Kosmiczna. No słuchajcie, jeśli rosyjski przemysł kosmiczny jest w podobnym stanie i podobnej organizacji jak rosyjska armia, to ja temu projektowi sukcesu nie wróżę. A szkoda zresztą, bo myślę, że nie tylko ja chciałbym wysłać pana Putina w kosmos z biletem w jedną stronę. No i to się może nie udać, niestety. Za chwilę jeszcze kilka słów o różnych grupach pożytecznych idiotów, a może po prostu idiotów. Ale najpierw specjalne wydanie kącika kulturalnego. Witam. Witam. Dziś kącik kulturalny zaczynamy od literatury. Otóż, Jeszcze raz. Przepraszam, jeszcze raz. Witam. Powiedziałem. Wiesz, od serca. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od życzeń świątecznych. No tak, oczywiście. Najpierw ty. W związku z trwającymi świętami Wielkiej Nocy życzymy Wam jak najwięcej kultury w życiu codziennym. I mało sałatki jarzynowej. Może być? Ja lubię sałatkę jarzynową. Nienawidzę jej. Dobrze, no i teraz musisz zapowiedzieć, że w kąciku muzycznym, teraz powtarzę. Teraz już, w kąciku muzycznym jest również czas na muzykę. Jest również czas na muzykę. Musisz siedzieć bliżej mnie. I dzisiaj. I dzisiaj Lena Def i w utworze Raj. Voilà. Nie wiem, czemu każdy błąd powtarza ten sam. Gdzie jest moje pewne miejsce? Gdzie jest mój raj? Gdzie jest wolność, którą kocham? Nie rozumiem dem, jak tęsknię za nią. Czuję oddech na mych plecach, stawiam krok w chaos. Zrozum, że słowo przepraszam to czasem za mało. Smutne, mój raj zapada w sen. A teraz o tych zapowiadanych idiotach. Najpierw idioci w Berlinie. No, mieszka tam wielu Rosjan. Jak się domyślacie, Rosjanie mieszkający w Berlinie mają dostęp do wolnych mediów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich itd. Mają dostęp do portali społecznościowych. Mają więc zdecydowanie możliwość śledzenia wydarzeń w Ukrainie. Mogą sobie czytać, słuchać, oglądać doniesienia o tym, co wyprawiają Putin i jego pseudoarmia w Ukrainie. W związku z tym wyszli na ulicę Berlina i protestowali przeciwko zbrodniom rosyjskiej armii w Ukrainie. No, tak niby powinno być, prawda? Ale nie, to był żart.
Żartowałem. Oni, ci Rosjanie z Berlina, wyszli na ulicę stolicy Niemiec, by wyrazić poparcie dla działań Rosji w Ukrainie. Swoją drogą liberalny ten Berlin na maksa, żeby w imię wolności słowa pozwalać na demonstracje popierające agresję, zbrodnie, morderstwa, tortury i gwałty. Idiotów nie brakuje też niestety w Serbii. Jak podaje agencja Reutera, Serbowie przemaszerowali w piątek przez Belgrad przed budynek ambasady rosyjskiej. To był protest przeciwko rządowi Serbii, który w związku z inwazją na Ukrainę chce się zdystansować od Moskwy. Przed ambasadą puszczano serbski i rosyjski hymn, słychać było hasła, że Serbia i Rosja to bracia, a także nie NATO. Przybyłem na to zgromadzenie, aby wesprzeć Rosję i powiedzieć głośno i wyraźnie nie polityce władz w Belgradzie, które podjęły haniebną decyzję głosowania przeciwko Rosji w ONZ. Nie wiem, o co chodzi tym Serbom. Hańba to dla nich fakt, że ktoś protestuje przeciwko popełnianym zbrodniom. Naoglądali się rosyjskich mediów, nasłuchali ruskiej propagandy, no jak to wytłumaczyć? I jeszcze mam dla was cytat tygodnia. Jak wiecie, być może Rosji odebrano Mistrzostwa Świata w siatkówce. Odbędą się za to u nas i w Słowenii. Oto jak decyzję FIVB skomentował wiceprezes Rosyjskiego Związku Siatkarskiego Gennadij Szypulin. Rosja została pozbawiona święta, splunięto w naszym kierunku. Jesteśmy uciskani z każdej strony. Biedna, opluwana, uciśnięta Rosja. I właściwie dlaczego? Ktoś wie? Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie patronów WTS-u. Dziękuję wam za wsparcie. Przypominam, że każdy może zostać patronem. A poza tym przypominam o obserwowaniu, subskrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!